Cześć, witajcie na kanale firmy Korbanek. Dzisiaj po takiej trochę dłuższej przerwie pokażemy, co się dzieje na warsztacie. I tak, na pierwszy ogień zgrabiarka SIP. Przygotowanie do sprzedaży, czyli montujemy zgrabiareczkę, ona tak przyjeżdża na paletach. No i wtedy w Tarnowie jest u nas montowana. Jak widzicie, ramy już poskręcane. Następna maszynka to mamy Arbosa, Arbosik to jest 3055, przygotowanie do wydania, on jest akurat sprzedany już, także takie szybkie mycie, wyczyszczenie i ciągniczek może trafić do klienta już taki. Następca 60, ten ma akurat 55 koni, więc w zupełności wystarczy na zastąpienie takiego już Ursusa. Przechodzimy dalej. Prasa McHale V6 750. Ta tu przyjechała na taki większy przegląd. Teraz nie pamiętam, ona tam ma parę 10 tysięcy bal, ale to nie chcę Was tu teraz dokładnie powiedzieć. No, prasa od nas, ciągnik też od nas kupiony, jeden właściciel. I tu będziemy wymieniać kilka łożysk na walcach, także działamy. W okresie zimowym też pracy nam nie brakuje. Walce podemontowane i teraz będziemy tutaj weryfikować, gdzie jakie łożyska są uszkodzone, co jest do wymiany, no i będzie to naprawiane. Jantil 1512 to jest do przygotowania do wydania, on już jest sprzedany. No i też takie sprawdzenie, czy wszystko działa. Rozrzutnik ma hydrauliczne, otwierane z tyłu takie te deflektory. Ma kamerkę, także też ładnie widać z tyłu, co się dzieje, jak rozrzuca ten obornik. Do Lexiona to za chwilę dojdziemy. A tu się na nim się troszkę dłużej zatrzymamy. Tu jeszcze Wam pokażę kolejna prasa, też do naprawy. Tu będziemy też wymieniać na którychś rolkach, już nie pamiętam dokładnie, musiałbym sprawdzić łożyska właśnie. Ta też już ma parę 10 tysięcy bel, no znaczy coś około 30 tysięcy jest zrobione, no i klient też już chce być przygotowany na przyszły sezon. Dlatego takie przeglądy większe, takich maszyn robimy. Ogólnie klienci, którzy właśnie dużo rocznie robią takich belek, kulek, to przyprowadzają do nas takie maszyny, czy my tam je odbieramy naszym transportem na takie grubsze właśnie przeglądy, no bo wtedy wykonujemy je tu u nas w siedzibie i właśnie tacy usługodawcy czy firmy, które dużo właśnie używają takich maszyn, no oni przeprowadzają takie maszyny, no bo wiadomo, że taki konkretny przegląd lepiej zrobić zimą. Od rolnictwa do przemysłu ciężkiego. Ładowarka teleskopowa Farezin to synonim ogromnej siły i niezawodności. I potem mieć w czasie sezonu już spokój, można tą prasą bezawaryjnie cały czas pracować, nie? Także no warto takie duże przeglądy robić w sezonie zimowym, zwłaszcza jak ktoś bardzo intensywnie używa. Lexion 450, taki ogólnie ciekawa historia z tym kombajnem, ponieważ dużo z Was może już go kiedyś widziało w telewizji. I to nie na kanale YouTube'owym firmy Korbanek, tylko w telewizji publicznej. Nie wiem, czy ktoś z Was jeszcze pamięta, że z takiej daty jak ja, ale w 98 albo 99, dokładnie też już nie pamiętam, w telewizji publicznej w Polsce leciała reklama firmy domu handlowego Henryki Pawła Korbanków, gdzie były wtedy reklamowane właśnie produkty marki Claas, Ursus, Stoll, no dużo co wtedy było sprzedawanych. Jak gdzieś ten filmik nawet mam, może się uda jakiś tam kadr z tego wrzucić do filmu. I możecie mi wierzyć czy nie, ale ten Lexion wtedy wystąpił w tej reklamie jako kombaj no, z grupy Lexionów, który był użyty do tej reklamy. Także ciekawa historia z tym kombajnem. Jeżeli chodzi też już o historię, Lexiony weszły do sprzedaży w 1995 roku. Różnica była taka trochę między tymi pierwszymi Lexionami, że one tutaj podwozie miały całe zielone, później dopiero to zaczęto malować w kolorze szarym.
a te pierwsze jeszcze właśnie miały zielone i pierwszy model taki, który wszedł do produkcji, to był Lexion 480. Był to wtedy największy kombajn na świecie z największą średnicą bębna. Różnica tej 480 a między tym 450 to jest taka, że 480 miała dwa wzdłużne rotory i to też był pierwszy kombajn taki chyba nawet na świecie, a na pewno u Klasa, który zamiast wytrząsaczy miał dwa wzdłużne rotory, co no, zwiększało dużo większą wydajność tego kombajnu. W gorszych warunkach mógł on też pracować, dawał sobie radę. No i dopiero potem weszły do produkcji też właśnie kombajny Lexion, ale na wytrząsaczach, tak, to tam sprawdzało się w Dominatorach, w Megach, tych poprzednich wersjach, no to no wiadomo, że klienci też byli, którzy chcieli kupić sobie Lexiona, ale na wytrząsaczach, a nie na rotorach. Zwłaszcza kupowali to ci, którzy mieli jakąś produkcję zwierzęcą, no bo jak dobrze, nie jest to żadne tam nic nowego nie odkryję, jak powiem, że po rotorach jest mniej słomy, nie, także no więc ci, co potrzebowali słomy, to woleli kupić na wytrząsaczach. Ten pierwszy Lexion to on jest jeszcze na IMO, tym takim małym wyświetlaczu, nie na tym Cebisie, który był później. Cebis był bardziej popularny, bardziej taki uniwersalny. Także ten kombajn ma zintegrowaną taką elektrykę, która zarządzała kombajnem. W tych kombajnach też już można było je wyposażyć w GPS-a, w laser pilota. Bergman, wysokiej klasy rozrzutniki obornika. Laser pilot, no GPS to każdy dzisiaj wie, do czego służył, a laser pilot to było takie urządzenie, które prowadziło samo kombajn w łanie. Ja sam miałem okazję pracować takim kombajnem na laser pilocie i naprawdę do operatora w tamtych czasach to było naprawdę coś fajnego. Można było puścić kierownicę w czasie pracy, zjeść sobie bezpiecznie śniadanie, kombajn sam się prowadził. Także jak na tamte lata bardzo fajne rozwiązanie i bardzo nowoczesne. Ogólnie konstrukcja Lexiona nie sprawiała jakichś większych kłopotów, była bardzo udana, nie było tu jakichś dużo modyfikacji, akcji serwisowych w tych kombajnach, nawet jak one weszły nowe do produkcji, tak jak na przykład Tucano wchodziło, no to tam tych poprawek się dosyć dużo było. Tu Lexion był taką konstrukcją naprawdę dobrą i sprawdzoną, że nie działo się tu nic jakby tam poważnego z tymi kombajnami. Co tu jeszcze? No, jeżeli chodzi o komfort operatora, też bardzo duży, bo kabina już jest taka też bardzo nowoczesna, bardzo wygłuszona. Też ten silnik przerzucono do tyłu, nie jak to miały Megi czy Dominatory za kabiną, więc też ten poziom hałasu dużo jeszcze się obniżył w tych kombajnach. No i tak na szybko, pokrótce byłoby na tyle. Na co przyjechał ten kombajn? No, przyjechał na taki przegląd posezonowy. On tu już nie jest u nas też pierwszy raz na tym przeglądzie i ja już też kiedyś mówiłem, że takim słabszym punktem albo takim punktem, który no, potrzebuje szczególnej uwagi, jest tu dzwon, czyli taki ten element tutaj, gdzie on się znajduje, który przekazuje napęd z silnika na wszystkie układy tutaj pasowe. No i ja już nawet kiedyś na jakimś filmie zwracam uwagę, że bardzo ważne jest, żeby te koło właśnie tutaj, co się znajduje, one tam może będzie widać, ma takie łopatki, które są odpowiedzialne za chłodzenie tej przekładni. Czyli jak pracujemy, ona codziennie musi być dmuchana po to, żeby chłodziła tą przekładnię. No i jeżeli ktoś tego nie robi regularnie, to ona niestety ta przekładnia się przegrzewa. No jak się przegrzeje, no to olej robi się normalnie czarny, smoła, że aż śmierdzi. A jak się robi czarny, śmierdzi, traci swoje właściwości smarne, no to potem wiadomo, co się dzieje z takimi łożyskami. No rozlatują się i te przekładnie siadają. Ta przekładnia do samego końca jechała, kombajn był do końca sprawny, no ale też już tutaj troszkę na tym głównym kole pasowym zaczęły być luzy. No i po sprawdzeniu okazało się, że to był ostatni taki moment, żeby tą przekładnię zregenerować, żeby przyszły sezon przejechała. Tłumik drgań przy okazji też będzie wymieniony na nowy. Mamy akurat stary. Jak to jest stary, to już się wymienia profilaktycznie i zapobiegawczo. Jak już jest tyle rozebrane, to trzeba to też wymienić. Nie jest jakaś skomplikowana tu operacja, trzeba ściągnąć tylko kilka pasków, troszkę odchylić pompę hydrostatyczną napędu jazdy
No i tam odczepić trzeba siłowniki hydrauliczne ze stworzni, które napinają, załączają napęd mocarni, wysypu i wtedy bez problemu demontujemy taką przekładnię. Tu jeszcze też widać jest uszczelniacz, główny wał. Tu z tej strony właśnie wchodzi ten tłumik drgań. No i ona ta przykładnia jest na łożyskach stożkowych, także akurat tu jej naprawa jest jakby trochę czasochłonna, ponieważ te luzy na tych łożyskach trzeba ustawić odpowiednio. No bo jeżeli będą za duże, no to się to szybko zużyje, a jeżeli będzie za ciasne, no to wiemy co się dzieje, jak łożyska są za ciasno spasowane. No i to by było chyba na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, łapka w górę. No jak macie jakieś pytania, to proszę zostawcie komentarz. Także trzymajcie się, tymczasem hej. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.